Dzień dobry, witamy Was. Witaj, Jarku. Cześć Tomku. Manewry Neopolowe 2026. Tak jest, mamy piękny majowy dzień. Wcześniej było zimno, no i to zimno też tak trochę sprawiło, że jesteśmy na tym polu tutaj. Wreszcie przyszły opady. Wreszcie przyszły opady, a my wjechaliśmy w pole ze słonecznikiem, Tak. żeby go trochę Rośnie odchwaścić. wszystko, bo popadało, łącznie z chwastami Tak i jest. samosiewami. Stąd I nasza samosiewami. obecność tutaj u okolicznego rolnika. Tak, bo jesteśmy na polu, tutaj zaraz koło Kaźmierza, w Sokolnikach, 8 km od Tarnowa Podgórnego, może 10, Tak. od naszej firmy. Klient zwrócił się z prośbą o pomoc w usunięciu i samosiewów, ale Tak. też i kiełkujących, rosnących chwastów. Tak, no, zastosował taką metodę, że akurat w ogóle klient ma ponad 40 hektarów tutaj słonecznika, a jedno pole trochę inną metodą zrobił, bez orki, bez takiego przygotowania jak na innych Czyli polach. tak zwanym W uproszczeniu. uproszczeniu, no, gdzieś tam pogoda nie zadziałała, siew się udał, natomiast no, Tak. słonecznik wysiany rok wcześniej, no, zaczął nam tutaj pojawiać się na polu. Dużo tego było, tutaj nawet widać z boku też. No i teraz wjechaliśmy pienikiem. Tutaj mamy pienik sześciorzędowy, bo słonecznik też był wysiewany siewnikiem punktowym sześciorzędowym. Nie? Przyjechaliśmy naszym, powiedzmy, trio, czyli piernik Carre, Tak jest. ciągnik Dlatego Aupax i nawigacja Alinaf. Alinav, czyli tercet, Tak jest. bardzo dobry. Parę słów może o pielniku. Tutaj mamy pielnik, O każdej tych o każdym z tych. elementów no, tego czyli tria. na początek weźmiemy pielnik. Tutaj mamy, tak jak wspomnieliśmy, sześciorzędowy model. On jest na ramię składany hydraulicznie, żeby przejazdy drogowe były zapewnione do szerokości 3 Tak. metrów. Rozstawiliśmy go tak, jak jest siany tutaj ten słonecznik, Tak. czyli na rozstaw między rzędami 75 cm. Tak, Tomku, tutaj trzeba powiedzieć, że w pielnikach Mhm. pielnik ma o jedną sekcję więcej niż sekcja siewnika. Tak jest. To jest czyli- dla, jedzie po śladzie siewnika sześciorzędowego, ale pielnik składa się z 7 sekcji. Tak jest. Pielnik sześciorzędowy ma 7 sekcji pielących, Tak. ponieważ te skrajne sekcje pracują, można powiedzieć, na połowie Tak. międzyrzędzia. I przy kolejnym przejeździe będą robiły nam, obrabiały, Tak. odchwaszczały tą drugą część Tak. Skrajna międzyrzędzia sekcja skrajnego. jest robiona w dwóch przejazdach jakby. W jedną Tak jest. stronę jest połowa sekcji, w drugą stronę jest robiona jest. druga Tutaj połowa. mamy ciągnik, który ma nawigację, więc to prowadzenie po polu jest dosyć ułatwione. Natomiast Tomku, sam komfortowe, pielnik, nie boimy się tego, komfortowe. Natomiast tutaj sam pielnik, on nie ma tutaj żadnej kamery, żadnych jakichś Tak. takich systemów nawigacyjno-prowadzących. Mamy go w wersji mechanicznej, takiej, która Oczywiście. najczęściej też się sprzedaje. Mamy go w wersji, która ma w wyposażeniu 2 kroje, tam takie duże kroje talerzowe są i one stabilizują nam maszynę, Tak. żeby ona nam nie tańczyła na boki. Jeżeli dobrze ustawimy w międzyrzędziu, oczywiście wyregulujemy tutaj te wszystkie zęby na sprężynie z gęsiostópką, no Oczywiście. to mamy dużą szansę, że już nawet za pierwszym przejazdem będziemy mieli międzyrzędzie odchwaszczone. Tak. Tutaj adaptacja metody konfiguracji ciągnik, pielnik, nawigacja, czy sam ciągnik z pielnikiem jest tego. Tutaj mamy najbardziej podstawowy, składany tylko do transportu, ale to nie koniec konfiguracji naszych pielników Oczywiście, Carre. Jeżeli nie oczywiście. mamy nawigacji, to pomocą przychodzi kolejny produkt Carre. Tak, wtedy może być podobna rama do tej, ale z układem przesuwnym hydraulicznie i z zamocowaną kamerą na maście. Ta kamera, ona widzi w 3D w czasie rzeczywistym 1, 2 lub 3 rzędy w zależności od wyprawy i nam sprawia, że poprzez oprogramowanie, monitor jest w kabinie ciągnika zamontowany, poprzez to oprogramowanie będzie nam sterowała poprzecznymi ruchami pielnika zgodnie z tym, jak jest wysiane. Jeżeli ciągnik klienta nie ma automatyki prowadzenia, operator sam kieruje ciągnikiem, to wtedy elektronika Mhm. Carre niweluje wszelkie te niedoskonałości, żeby nie wyciąć nam Tak jest, uprawy głównej. uprawy głównej. I to bardzo fajnie działa. Taki pokaz też będziemy robić za pewien czas. Ale Tak, to o tym, też na o tym pewno, pokrótce. drodzy widzowie, będziecie z tego widzieli relacje, także nie macie nawigacji, w każdej chwili możecie mieć. Polecamy tutaj jak najbardziej sprawdzony przez nie tylko nas, ale już dotychczasowych użytkowników Alinav. Kamera. Tutaj oczywiście kamera to jest, powiedzmy, ten dodatek, ale w pielniku, który tutaj mamy, stricte mechanicznym, no, mamy pewnego rodzaju zęby zamontowane. Te zęby, jak tutaj widać, one są zamocowane na sprężynie.
mocnej, solidnej, takiej, która jest zakończona gęsiostópką. Ta gęsiostópka ma 15 cm szerokości. Jak sama nazwa wskazuje, jest trochę też uniesiona z tyłu do góry i powstaje taki delikatny efekt wibracyjny, spulchniający. Bo Tak. pamiętajmy, że piernik to jest nie tylko odchwaszczanie, pozbywanie się chwastów Tak. w sposób mechaniczny, ale przede wszystkim, co będzie widać na kamerze z drona, to jest też spulchnianie gleby, napowietrzenie tej gleby, Tak. sprawienie, że ona jest Przerwanie cieplejsza. parowania, Tomku. Przerwanie A jeżeli parowania. nawet klient rozsiał wcześniej nawóz, to wymiesza nam ten nawóz z Dokładnie glebą. tak. Poza tym są też takie wersje, że można niektóre pierniki jeszcze dokoptować do jakiegoś podsiewacza czy lokalizatora nawozów. Też takie wyposażenia są możliwe. Mówiąc krótko, z tego co mówisz, Tomku, karę trochę jest ją jak klocki Lego. Tak. Konfiguracja wymagań klienta to jak w salonie samochodowym. Katalog opcji, Tak konfigurujemy sobie to, co ma być przed pilnikiem, czy adapter do przesuwania względem prawo-lewo w Tak płaszczyźnie tej poziomej. Tak Możemy doposażyć go także w sekcję siłowniki hydrauliczne i możemy skutecznie działać w section control, Tak, i czyli w wtedy płaszczyźnie pionowej. I wtedy możemy pracować Z nawigacją. również z nawigacją. Tak, Możemy tak. pracować w wersji isobus albo bez isobus, Tak, bo też jest to możliwe. Natomiast jeszcze jest jedna opcja, którą często też rolnicy stosują, to są tak zwane gwiazdy pielące, które idą z tyłu tak. sekcji. To już jest doposażenie samego tak, elementu roboczego, oraz samej takie sekcji. grabie z grzebło-palczaste, takie palce, które nam rozciągają jeszcze chwasty, Tak. żeby korzenie wyszły na słońce. Tutaj żeby akurat słońce mieliśmy zrobiło na swoje. stanie wersję basic, podstawową. Tak jest. Chociaż ta wersja podstawowa już jest tutaj wyposażona w talerze, te czerwone tutaj, które nam chronią uprawę. One mogą pracować tak, jak my teraz ustawiliśmy na polu, że spoczywają na glebie, toczą się oczywiście i chronią nam mały na przykład słonecznik przed tym, żeby za ostro nie był przysypany strumieniem gleby. Tak. A jeżeli je uniesiemy do góry, bo na przykład jest bardziej rozwinięty słonecznik, czy to będzie kukurydza, to wtedy odwrotnie. Strumień gleby nam zdusi chwasty, które będą niższe od samej uprawy Tutaj głównej. też na początku właściciel pola był od początku z ustawianiem, powiedzmy z uruchomieniem tego, z adaptacją do warunków polowych, bo trzeba było wyregulować szerokości, głębokości pracy. Tak to się jest. nie da ustawić z góry na wartości. Nie, to zawsze trzeba na danym w polu. polu to zrobić. Też na początku mówi, jest duży słonecznik, sobie poradzi, podnosimy gwiazdę góry. Jednak się przekonał, że trzeba ją puścić, bo to pozwoli nam też pracować z wyższą prędkością. Tak jest. Czyli Tak jest. Im szybciej jedziemy, tym bardziej ten strumień jest duży. tak, bo i leci na zastosowaliśmy boki. gęsiostópki. Tak One jest, o efektu wibracji, z większą prędkością pracuje nam ta gleba, podnosi ją i gwiazdy też chronią przed zasypywaniem nadmiernym. Tak jest. I to nam pozwoliło zwiększyć prędkość, Często czyli pada koszt jednostkowy zużycia Tak paliwa jest. na hektar. Często pada pytanie, z jaką prędkością roboczą powinniśmy jechać pilnikiem. No to jest, można odnieść się do warunków danego pola, bo to ma wpływ, jaki jest kształt pola. Chodzi o im bardziej płaski teren, wyrównany, bez żadnych garbów, jak było uprawiane i obsiane. To też ma wszystko wpływ na danym polu. To tak Tak samo do Ale ten warunków zakres przy generalnie zbiorze. można powiedzieć jest szybki. Nie? Nam się zdarzało pracować z prędkością 5 km na godzinę, 7, 10, a nawet więcej. Tak, nie? jakie jest zachwaszczenie. Tak To jest. też na pewno, jeżeli byśmy mieli zwykłe, tradycyjne noże płaskie, które nie wzruszają, nie podnoszą nam tyle ziemi, to też pozwala nam Tak jest. jechać z większą prędkością, czyli dobór elementu roboczego też determinuje nam prędkość, jaką możemy pracować potem w polu. Dokładnie. Skoro mówimy o prędkości, mamy tutaj ciągnik podłączony, Tak, czy piernik podłączony właściwie do ciągnika, zawieszony na nim. Jest to ciągnik Aupax P4110. Jarku, tak w paru słowach, jaka jest specyfikacja tego ciągnika, charakterystyka? bardzo fajny ciągnik, nowość, która weszła ponad rok temu do naszej oferty, czyli zastosowany już silnik Weichai, Mhm. 4,6 litra. Fantastyczny silnik, czterocylindrowy, pojemność, niewyżyłowany językiem potocznym, tak można powiedzieć, bo to jest Czyli 110 zawsze koni. ten nadmiar mocy delikatny Oczywiście. jest. Boost elektronicznie można aktywować i tego, co oprócz 10 koni miarek pozwala nam rozwinąć do ponad 123 koni. Także No to bardzo bardzo ładnie. fajny ciągnik. Nasi widzowie mogli go obserwować na pokazach Na siewu cebuli, jak sialiśmy cebulę. z silnikiem Stanley. Ale Tylko wtedy był miał też inne zaadaptowany ogumienie wtedy miał. do upraw Tak. międzyrzędowych, wąskie ogumienie.
w naszym serwisu szybko przerzuciliśmy, bo tutaj akurat mieści się w rozstawie, bo ten słonecznik jest w rozstawie 75 cm, Czyli także tak jak, podobnie jak kukurydza. to samo co kukurydza. Także mogliśmy zaadoptować normalne, standardowe ogumienie 520 na 70 na R34, mieści się w kukurydzy. Pokrótce omówiliśmy, zapraszamy do obejrzenia oczywiście tego filmu i kolejnych filmów z pielenia, z różnych prac polowych. A będzie się działo. A będzie się działo. na pewno. Także Dziękujemy. zapraszamy i do zobaczenia. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.